Mieszkam w Łodzi i zajmuję się biżuterią. Zacząłem swoją przygodę z biżuterią. Używałem srebra i drewna jako to był mój podstawowy materiał, z którego tworzyłem swoją biżuterię. To było w szkole plastycznej. Później na studiach zacząłem używać pleksji i drewna. Zostawiłem srebro ze względu na koszty. Niestety musimy sami sobie zakupić materiał i nie było możliwości korzystania tutaj ze srebra za darmo. Ja jestem przygotowany, tylko ja się stresuję. Dotychczas nie miałem żadnego ulubionego twórcę współczesnej biżuterii. Z tego względu, że podobały mi się tylko pojedyncze prace danych artystów, a nie ich cała twórczość, dlatego nie mówiłem, że jest jakiś twórca, którym mi się podoba, którym się inspiruje i w ogóle jest moim guru. Do niedawna, na pierwszym roku na Akademii Sztuk Pięknych, gdy siedziałem w bibliotece i szukałem jakiejś inspiracji, natknąłem na kinetyczną biżuterię Michaela Bergera. I spodobało mi się to, bo to było coś innego, ruchoma biżuteria, która lekko mi się poruszy i ona nagle zaczyna wirować, kręcić się i zastanawiam się, jak to się dzieje. Lubię taką biżuterię, która nie jest stała, coś się z nią dzieje, jest mobilna. I jakby zagłębiłem się w jego twórczość, odkryłem jego stare, nowe prace, przeważnie robi, jak odkryłem pierścionki no i myślę, że on jest moim ulubionym twórcą. Jak patrzę Ci w oczy i rozmawiam z Tobą, to ja myślę o innych rzeczach nagle. Że mam pomysł na siebie. Może nie mam pomysł na siebie, ale na razie jeszcze nie realizuję. A czemu, to nie wiem. Chciałem robić jakąś ruchomą biżuterię, która za pomocą jednego ruchu by się zmieniała, można była mobilna i uniwersalna. Robię zupełnie inne rzeczy, proste rzeczy z pleksji. Teraz coś zaczynam, powracam do srebra, do korzeni i próbuję coś robić innego. Nie no, jakiś pomysł na siebie mam, tak, ale powoli trzeba wdrożyć to w życie. No, jak tak sobie myślałem kiedyś, czy bym chciał być wielkim twórcą, czy pracować dla jakiejś dużej firmy zajmującej się biżuterią. W sumie jednej, drugie, albo bym chciał w sumie być takim znanym projektantem, projektować dla znanej jakiejś też firmy, bo no szczerze mówiąc no ciężko jest zarobić z biżuterii, tak słyszałem. Ja w to nie wierzę, staram się w to nie wierzyć. Myśleć pozytywnie. No trzeba pieniądze zarabiać, dlatego też chciałbym no w jakiejś dużej korporacji pracować, bo duże pieniądze. Może jest ciężko się wybić. No, jeżeli chodzi o projektantów ubioru, którzy w swoich kolekcjach nie chcą współpracować z takimi osobami jak my, czyli projektantami, którzy mogą mi zrobić fajne rzeczy za stosunkowo niską cenę, bo dla nas to też jest prestiż, jak wystawimy gdzieś swoje rzeczy na wybiegu. Nie wiem, może to jest tak, że nie chcą się w to bawić, może chodzi o koszty, albo też może tą biżuterię chcą później sprzedać i to jest ich nazwisko, a nie jakiś nieznany projektant, który robi im coś nieznanego. Patrz, no i zastanawiam się, czemu ty się śmiejesz? Ja już się stresuję. Czekaj, musimy przedstawić. Co bym zmienił w polskiej biżuterii na dzień dzisiejszy? Jest wiele rzeczy, które bym zmienił
Na przykład, no nie chciałbym tu kogoś krytykować, ale no niektórzy ludzie mają już trochę stare myślenie w projektowaniu i wrzucają wielki bursztyn pół metra na pół metra na klatę i dodają do tego rzemek i że to jest fajne. A nie, może fajny taki duży bursztyn, ale w sumie to mi się nie podoba. I nie podobają mi się takie rzeczy takie super artystyczne, że jest coś nadtopione, coś zaoksydowane, poczernione. Takich... Nie wiem, ja to uważam trochę za kiczowate. Fajny ten pierścionek wygląda, twój pooksydowany. Ale ja cię nie krytykuję, tylko po prostu Jezu, oksyda jest fajna. Tylko w niektórych rzeczach. Bursztyn też jest spoko, żelek też jest spoko, filc nie jest spoko, ale może kiedyś będzie. Jak zaczynałem naukę, to w sumie robiłem podobne rzeczy i też chciałem na początku być panem, który będzie miał swój sklepik z biżuterią, będzie dziubdział jakieś takie pierdoły, z których teraz się śmieję. Nie wiem co bym zmienił, dużo wymienić. Taką moją inspiracją na dzień dzisiejszy to jest chyba architektura, mi się wydaje. Jak szukałem inspiracji na dyplom licencjacki teraz, to zacząłem od rzeźby, bo twierdziłem zawsze, że biżuteria jest taką małą rzeźbą, formą rzeźbiarską i szukałem jakby inspiracji w rzeźbie. A tak naprawdę trochę rzeźba mnie denerwuje. Nie lubię rzeźbić. Ale biżuterię lubię. Biżuteria dla mnie jest... Może jakieś odpowiedzi? Biżuteria dla mnie jest... zawodem, z którego chciałbym wyżyć w przyszłości. Kiedyś bym powiedział, że małą formą rzeźbiarską. Może w sumie to prawda, wiele osób tak mówi. Fajnym sposobem na pokazanie jakiś pomysł, tak jak na przykład wzornictwo i biżuteria mają dużo wspólnego, moim zdaniem. Bo przypuśćmy taka pani architekt Zaha Hadid, ona jest z Izraela, robi takie organiczne budynki, które dla mnie są wielką inspiracją i można to przełożyć na biżuterię spokojnie. Nie musimy budować budynków, żeby zrobić jakąś fajną formę, dlatego myślę, że biżuteria jest takim fajnym czymś. Biżuteria jest dla mnie no nie wiem, wszystkim. Biżuteria to moje życie. Biżuteria to moja pasja. Wiesz, idę na przykład z psem i myślę, o, kamień. Fajnie jakbym go oprawił. Ciągle myślę o biżuterii, wiesz?